polska kinematografia tego czasu, to znaczy lat przełomu lat 50., 60., była w bardzo dobrej sytuacji. Dlatego, że z jednej strony naszym tematem była wojna, to jest temat, którym my się chcieliśmy rozprawić, to jest temat, który dla nas był tematem naszym. Równocześnie mieliśmy oparcie w polskiej literaturze. Równocześnie wielu młodych pisarzy pisało na ten sam temat, bo to był też i ich problem. I tutaj i Konwicki, i Borowski, i starsze pokolenie też, bo Naukowska, i Żukrowski. Wszyscy oni wokół tego, Jerzy Andrzejewski w swoich opowiadaniach wojennych, wszyscy krążyli wokół tego tematu. W związku z tym polska kinematografia miała naprawdę złote jabłko w ręku, bo to były opowiadania napisane z wielką wyrazistością, z wyraźnymi bohaterami, opowiadania bardzo nadające się jako materiał do filmu. I kinematografia nasza, oryginalny scenariusz, to są dopiero czasy Krzysztofa Zanussiego. Tu dopiero zaczynają się Jerzego Skolimowskiego, trochę wcześniej. Oni zaczęli dopiero tworzyć kinematografię, która jest kinematografią, a potem ukoronowaniem tego na pewno był Kieślowski, że kino powstaje w głowie reżysera, jest zapisane na papierze, a potem zrealizowane. My nie myśleliśmy w ten sposób. My myśleliśmy o tym, żeby znaleźć taki materiał, który my możemy na ekranie ukazać i który, a czy on jest napisany przez kogoś, czy to byłby, to nie był nasz problem. I myślę, że ten wybór był fantastyczny. To dało szansę i Munkowi, dla którego napisał Stefan Stawiński, autor kanału, scenariusze, innym reżyserom, którzy ten temat w tym czasie przenieśli na ekran. Myślę, że to jest jakaś ta harmonijne przenikanie się tamtego kina, tak właśnie pomyślanego, jak ono było wtedy, realizowane i tej literatury, która też była literaturą realistyczną, opowieścią, wziętą w dużym stopniu z rzeczywistości, że to bardzo szczęśliwe było spotkanie i na pewno temu zawdzięcza swoje istnienie film Kanał. Po filmie Kanał ja wreszcie poczułem się reżyserem filmowym. Już nie myślałem o tym, żeby się wycofać, żeby szukać dla siebie jakiegoś innego zajęcia, Nie, zrozumiałem, że to jest nie tylko mój zawód, ale też i moje przeznaczenie. A też i ten film bardzo mnie ukształtował, bo to jest tak, że co prawda reżyser robi film, ale film potem jego kształtuje. Dużo się dowiedziałem o sobie, jakie mam poglądy, bo, że tak powiem, percepcja tego filmu, nie tylko w kraju, ale i za granicą, dała mi jakiś pogląd wyraźniejszy. Film powstaje i musi powstawać w jakimś napięciu, w jakimś dążeniu do doskonałości w sensie opowieści, żeby opowiedzieć to możliwie jak najbardziej wyraziście, pięknie i przejmująco. A nie jest łamigłówką, w której reżyser realizuje program czy ideologię. Nie, robię film, który mnie porusza, ma poruszać innych. No a ten film może później być różnie interpretowany, tak jak to się stało właśnie z filmem Kanał. No ale ponieważ film znalazł widownię na świecie i przeszedł przez wiele ekranów, bo w tamtym czasie nie było tak jak dzisiaj, że dla filmu miejsce jest tylko dla filmu produkcji amerykańskiej, ponieważ dystrybucja jest w rękach tych, którzy produkują takie filmy. W tym czasie jeszcze polski film mógł być pokazany w kinach i Nowego Jorku i na Broadwayu, i mógł być pokazany w centrum Londynu, i mógł być pokazany w Paryżu na Champs-Élysées. W związku z tym ten film zaistniał.
A ja po prostu zrozumiałem, że to jest, że stoję przed ważnym momentem, mianowicie przed następnym filmem.